połączenie ze sobą, nie? Ze sobą fizycznie, co jest takim, bym powiedziała, też z takiego poziomu właśnie materialnego, ziemskiego, męskiego i te połączenie duchowe. I to jest ten miejsce, w którym się spotykam. I tak, czasami jestem bardziej zmęczona, czasami mi się nie chce, coś tam sobie odpuszczę, tak zupełnie po ludzku. Ale de facto ja wiem, dokąd idę, nie? Ja wiem, co ja chcę zrobić, ja wiem, ja siebie po prostu w tym prowadzę. Więc też zwróciłabym uwagę na ten czas, że my musimy jako kobiety bardzo potrzebujemy. Ja do tego też tak mówię o tym, że leż i pachnij, dlatego że ja jestem pewna, że ty przez większość swojego życia nie leżałaś, nie? Że żadna z nas nie leżała, że żadna z nas musiała zrobić tyle rzeczy, miała tyle Tak. obowiązków, myślała, że Mhm. musi dorównać innym, jakby no, Mhm. żyjemy w męskim świecie, Mhm. ustalonym przez te reguły sukcesu, osiągania różnych rzeczy, robienia różnych rzeczy, wymiany, jakby materializowania różnych rzeczy, więc my cały czas w tym jesteśmy. Ja jako mama po prostu, ja mam wrażenie, że w ogóle najbardziej męską rolą kobiecą jest bycie mamą. Bo to się cały czas daje, ja cały czas daję, cały czas daję, cały czas daję. Mam trójkę dzieci, Mhm. najstarsza ma 9, zaraz 10 lat, więc de facto dopiero teraz zaczynam, śmieję się, odcinać kupony, na zasadzie zrobią mi herbatę, tamto i jakieś śniadanko, do i tak dalej, jest cudownie. Ale tak to ja jestem mamą, więc ja cały czas daję, cały czas daję, cały czas daję, cały czas daję. I kiedyś przyjaciółka mnie zapytała na jednego syna, mówię, jak? Przy drugim cię nie zapytałam, mówię, przy trzecim to ja wymiękam. Jak ty dajesz radę? Ja mówię, każde dziecko nauczyło mnie dbania o siebie. Czy Mhm. podsumowując, ja powiem, czyli nic nie robienia. Nie? Mhm. Czyli tego Mhm. twórczego nic nie robienia, z którego wszystko się pojawia. No kobieta w ciąży jakby tworzy życie, nie? W łonie Tak. rośnie to życie, my je karmimy, my oddychamy, on oddycha naszym powietrzem. Ale tak naprawdę co potrzebujemy wtedy? Leżeć albo siedzieć, nie? Mhm. I Mhm. rosnąć. Tak, no to no ja też się tego uczę. Uczę się tego właśnie wychodzenia z tych takich kompulsywnych nawyków działania, bo zauważam, że bardzo dużo z tych aktywności one są jakimiś takimi bypassami, znaczy takim właśnie opuszczaniem mnie i to, co mówisz, to poznawanie siebie, to budowanie tego poczucia bezpieczeństwa w sobie, to też ten męski aspekt, tak? Samoczułość, kobiece rozmowy. Cześć Ananda, Witaj, bardzo mi kochanie. miło, bardzo mi miło. Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do wspólnej rozmowy. I tak na początek chciałam zapytać w ogóle o Ciebie, o Twoją ścieżkę. Jak to się stało, że stałaś się Yoni coachką, Anandą? Jak to, witam Cię, kochana. Ja jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za to zaproszenie. Bardzo chętnie jestem tutaj z wielką przyjemnością. Miałam okazję posłuchać Twoje nagrania, Twoje rozmowy, również z różnymi bliskimi mi osobami, więc dziękuję. Czuję się zaszczycona. Wiesz co, moja ścieżka z Joni, może zacznę od tej strony. Myślę, że najpierw Joni, później coach i gdzieś tam Ananda w międzyczasie się pojawiło. Ja generalnie nazywam się Katarzyna Gajewska, Wijamirowska z małżeństwa, ale energetycznie jestem z moim nazwiskiem, moim prosto z lasu, z Gaju, z którego zawsze jakby czuję się, że wyrosłam i jestem. Z tego połączenia z naturą, z Matką Ziemią. Joni jako słowo pokazało mi się w 2020 roku. Wtedy pracowałam już kilka lat z energią. Zaczynałam od pracy z energią pieniądza, więc zaczynałam no, trochę innej strony, chociaż jakby w mojej pracy te elementy bardzo są ze sobą spójne i się łączą. Jakby to też wypracowałam i zauważyłam w pracy wtedy, jak pracowałam w pięknym projekcie Kobieta Nocy kocha pieniądze, Kasi Butryn. I przeszłam u niej całą ścieżkę, jakby, którą miała, bo tak mnie zafascynował temat pieniądza, jako samego pieniądza i tego, co można z nim zrobić, i pracy z pieniądzem. Jakby okazało się wtedy dla mnie, że praca z pieniądzem w ogóle nie jest o pieniądzu, tylko o naszych emocjach, o naszych przekonaniach, no przede wszystkim nasz mindset i głowa. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli to wideo porusza coś ważnego w tobie, daj znać w komentarzu poniżej. Twoja perspektywa jest dla mnie ogromnie cenna, a jeżeli uważasz, że treści, które tu publikuję, są wartościowe, podziel się nimi z innymi, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod tym wideo.
Miłego oglądania. Wtedy to zaczęłam pracować z podświadomością. I pracując z energią, pracując z podświadomością, pracując ze sobą, pracując z energią żeńską, bo tu mnie to bardzo, bardzo, bardzo pchało w tym kierunku. I jakby no, szłam tą pracą mindset, głowa, energetyka i wtedy jeszcze nie myślałam, że ciało, gdzie tutaj ciało? Ja z ciałem mam dobrą relację i tak dobrze, tak zawsze ją pamiętam. Moje ciało jest sprawne, zawsze było wysportowane, ja lubię się ruszać, lubiłam się ruszać. I ja pamiętam nawet jednej z moich przyjaciółek, która jest osteopatką, fizjoterapeutką, kiedyś rozmawiałyśmy o pracy z ciałem, bo ona się dzieliła tym, jak ona pracuje z ciałem. Ja powiedziałam, nie, 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 ja to Ewa, wiesz co, przez ciało to ja w ogóle nie transformuję, w ogóle jakby ciało, dla mnie jest ciało, jest, no mamy, zobacz, bardzo dobrze, biegam, jeżdżę na rowerze, prawda, nie, wszystko. Jakby wszystkie tematy jakby intymne, czy takie kwestie związane z kobiecością, no są. Jakby, oczywiście, no wszystko ma na swoje miejsce. Mhm. Takie to było, jak teraz widzę z tej perspektywy, w naturalny sposób, ale powierzchowny. I wtedy gdzieś się pojawiło rozmowy właśnie z Kasią, z którą wtedy pracowałam. I ona tak mówi, Kasia, ale tak z tą energią żeńską, i tak lubisz, a Joni? A twoja Joni? Może kierunek Joni? Ja byłam wtedy to 2022 już i ja byłam w ciąży, w trzeciej ciąży. I miałam wtedy takie, wiesz, takie moja Joni? Nie widziałam jej od kilku miesięcy. I to był moment, w którym po prostu miałam takie, aha, okej, to jakby wszystko mi zaklikało. Nie, oczywiście to był proces, ja opowiadam o tym jako o szybkiej, krótkiej historii, ale wtedy mi zaklikało, że moje ciało, że jak ja znam moje ciało, no raz na kilka miesięcy mu się przyglądam, oczywiście dbam, nakładam balsam, myję włosy, myję zęby, ale co jeszcze, prawda? Co więcej, o czym jest to moje ciało, o czym jest to moje kobiece ciało, moja piąta ciąża w sumie, nie? Trzeci poród. No i wtedy się zaczęło. Oczywiście był poród, po porodzie ja zaczęłam się sobie przyglądać. Jeszcze wtedy pracowałam z poziomu energetyki. To, co włączyłam do mojej pracy, to rysuję energię, rysuję obrazy transformujące, rysuję też energię rzeczy, ludzi i zaczęłam rysować energię joni po prostu i tworzyć z tego mandale. To było cudowne i przepiękne, bo spotkałam się, ja byłam tak zaskoczona, jak kobiety potrafią być odważne. Bo praca polegała na tym, że kobiety mi wysyłały zdjęcia swoich jon i ja je rysowałam. Tworzyłam mandale z tych rysunków. To było magiczne, to było szalone dla mnie, po prostu jak na tamten moment kompletnie, ale okazało się, że tak, że są kobiety. Ja przy tym robiłam całą taką pracę jeszcze edukacyjną, całą taką pracę właśnie z podświadomością, z oddechem, oddechem do jon, jakby pracowania od tej strony. To, co już ze sobą robiłam i czego się uczyłam. Ale zobaczyłam, jak kobiety są odważne. Zobaczyłam, jak chcą tak pogłębić się, poznać się, bo o tym to było. I ja poczułam taki wielki szacunek i do Joni, i do kobiecości. Zobaczyłam też to jakby oddzielnie. My jesteśmy, nasze ciało i jest Joni, jako jakby teraz to brzmi jak oddzielny byt energetyczny, jak o tym mówię, ale tak to de facto zobaczyłam. I kolejne lata mojej ścieżki, mojej pracy, przeszłam przez terapię masażu łona, całego ciała, z łonem, ale jeszcze bez joni. No i pomału zbliżałam się do mojego osobistego doświadczenia pracy z joni, bo wcześniej nie miałam, jakby ani nie zajmowałam się czy masażem tantrycznym, nie doświadczałam, czy fizjoterapią w tym aspekcie mapowania i tak dalej. Nie, w ogóle wiedziałam o tym, znałam, jestem w tych kręgach, ale jakby to nie to było dla mnie. No i nauczycielka, która się pojawiła, którą oczywiście wysłałam życzenie o nią, więc stanęła przede mną jak spełnione marzenie, a ja to jest Polka, która urodziła się w Polsce, wychowała w Kanadzie, mieszka w Meksyku, więc ja poleciałam do niej do Meksyku, poleciałyśmy kilka kobiet, po prostu nauczyć się metody pracy z joni. Pracy z joni, pracy z całym ciałem, w tej pracy energetycznej, pracy szamańskiej, pracy, że to Meksyk i również jej partnerka, która jest szamanką, uzdrowicielką, miała tutaj duży swój wkład w nauczanie nas i nasze doświadczenia. No i to doświadczenie całkowicie zmieniło moje życie, moje postrzeganie mojego ciała. W ogóle ja poczułam, że mam joni, w ogóle poczułam się w środku, poczułam jak to jest. Doświadczenie samej ze sobą, czy doświadczenie z partnerem, partnerką to nie jest to samo. To jest w ogóle inny dowód.
I ten dotyk, który się dostaje, taki terapeutyczny, to jest dotyk, który niczego nie oczekuje, do niczego nie zmierza. Więc to po prostu tak uzdrawia naszą głowę, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia. Moją historią jest też to, że miałam nadużycia seksualne w dzieciństwie. Moim doświadczeniem jest doświadczenie traumy przy porodzie, przy pierwszym porodzie. Moim doświadczeniem jest, powiem, każdy seks po alkoholu, nie? To wszystko, co po prostu ja aż czuję, jak już moje ciało pulsuje, już słyszy, co ja mówię i jest takim, oj, tak. I teraz po prostu czuję tą wdzięczność. Kiedyś to było zamknięcie, zanurzenie, takie po prostu, jej, no trudno, boli. Doświadczenie traumatyczne. Więc ja zaczęłam wyzwalać to moje ciało, uwalniać, no i przy tym po prostu pojawia się przestrzeń na przyjemność, na ruch, w ogóle na coś więcej. Więc praca z Joni wyzwoliła moje ciało i pozwoliła mi dać sobie, pozwolić na ten potencjał doświadczenia przyjemności więcej z ciała, bycia kobietą. Tak. Mhm. Mhm. W skrócie. A czy właśnie zauważyłaś te korelacje pomiędzy Joni, a obfitością, a twórczością, a jakby, no bo jakby z tego, co mówisz, no to już gdzieś byłaś w tych przestrzeniach właśnie finansów, tworzenia, biznesów, ale takich, no jakby gdzieś tam tej kreacji, tworzenia. Natomiast jak to się zmieniło po tych doświadczeniach, o których tutaj mówisz, jakby twoje postrzeganie tego, czy jakby to się zmieniło? To, co jakby wcześniejsze wydarzenia i wcześniejsze doświadczenie, jakby nałożyć te Joni na to. No i jaki to ma wpływ, jeżeli chodzi o kobiecość, tak? No bo też mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że jeżeli kobieta jest w tej energii, w cudzysłowie, pieniądza, działania, biznesu, to jest to energia męska, czyli w takim, że tak powiem, puszowaniu, takim dążeniu do celu, takiej właśnie do zewnątrz no i jakbyś tutaj trochę mogła o tym opowiedzieć. Czy to ci się zmieniło, czy jak ta perspektywa gdzieś jest No, na ten moment dla ciebie? przede wszystkim, no po prostu pogłębiło mi się to wszystko, nie? Dosłownie, fizycznie, emocjonalnie, psychicznie, energetycznie. Pogłębiłam znajomość siebie, mojego ciała, moich możliwości, moich nieograniczonych możliwości, bo ja uważam, że doświadczenie joni, poczucia swojej joni, bo też jak to działa na podstawie mózgu, budowy mózgu. To jest tak, że w naszym mózgu tworzą się nowe dotyk joni, terapeutyczny dotyk joni. Jedna strona to jest to, że my uwalniamy, wyzwalamy całą traumę, wszystko co tam jest, z poziomu energetycznego, czy z karmicznego, czy z poziomu genetycznego, uwalniamy to w sposób fizyczny, a kolejna rzecz, tworzymy nowe połączenia w mózgu. My po prostu tworzymy sobie taką mapę wewnętrzną w mózgu tej naszej głębi, po prostu głębi. No i oni, wiemy w fizycznym znaczeniu, o czym to jest, ale symbolicznie to jest po prostu głębia, to jest zanurzanie się, to jest wchodzenie jeszcze głębiej, wczucie, doświadczenie, gdzie te skarby możemy wyciągnąć. I jest taka piękna dziedzina pracy z manifestacją, z obfitością właśnie poprzez joni, poprzez oddychanie do joni, poprzez doświadczanie przyjemności tej energii, która się tam zbiera. Energetycznie orgazmy nas uzdrawiają, energetycznie mogą nas uzdrawiać, energetycznie mogą manifestować, no bo to jest energia, która idzie do świata. I my możemy z nią, po prostu my możemy ją kierować, czy idzie, gdzie nie idzie, nie? Czy możemy sobie coś wizualizować w trakcie, specjalnie. Ja mam takie poczucie, że jak my o tym rozmawiamy, ja mówię jeden temat, jakby jeden obszar, kolejny obszar, ty się mnie pytasz o to i to, i to. To jest w ogóle pole możliwości do rozmowy. Bardzo, bardzo. A też jak to u mnie się zmieniło, jeszcze w takim to, mówiłaś o tej pracy z pieniądzem, ja tak od tego zaczynałam, ale ja od razu powiem, że to, od czego ja zaczęłam, jak pracowałam wtedy z Kasią, to było od razu wchodzenie w energię żeńską, nie? Jakby jest pieniądz. Mój pierwszy program, który był, to był
Yoni and Money Revolution, nie? Bo to jest pieniądz, który wspiera kobiecość. Pieniądz, który wspiera Yoni, pieniądz, który wspiera nasze pragnienia, nasze potrzeby, to jak jesteśmy kobietami, z głębi serca mamy tą potrzebę, żeby rozkwitnąć. No i ten pieniądz, który po prostu idealnie tutaj się pasuje, no nie bez powodu te zakupy, te wszystkie rzeczy, to nasze uchwycanie się, omaszczanie, no to jest o kobiecości. Jesteśmy w świecie, w materialnym świecie, mamy system wymiany, tu pieniądze, tu kupuję i tak dalej. Więc jakby ja tam przerobiłam taki obszar pracy z pieniądzem z poziomu żeńskiej energii. I tak też dalej do tego podchodzę, tak też dalej w tym się edukuję i pracuję również ze sobą fizycznie, z Joni, manifestując z Joni. Tutaj jeszcze tak zostało ze mną, jak pokazywałaś ten męski, tą męską energię, to też takie jest symboliczne i no to tutaj jakby też od razu do mnie przychodzi, że moje doświadczenie pracy z Joni całkowicie mi to zmieniło, bo odpowiem tak od strony fizjologicznej naszej kobiecości, dlaczego mi się to z tym łączy. Nasza Joni jest w takim ciągłym ruchu i pulsowaniu, wdechu i wydechu. Jeśli sobie usiądziemy z lusterkiem i popatrzymy, to zobaczymy. Przy miesiączce to cudownie widać, bo widać jak krew wypływa i to się cofa, wypływa i to się cofa. To są bardzo duże subtelności, bo też wiadomo, że tej krwi menstruacyjnej nie ma dużo, czy tego ruchu też nie ma dużo. Jesteśmy w stanie bardzo poczuć to pulsowanie po orgazmie na przykład, ale nasza Joni jest cały czas w takim pulsowaniu. I to jest tak, że ona się otwiera, czyli jakby zaciąga do siebie, przyjmuje i wypycha. I w pracy tantrycznej jest coś takiego, żeby w ogóle nastało połączenie kobiecego i męskiego, no to nie ma tego męskiego, które tam po prostu idzie i wchodzi i jest, tylko ono dochodzi do pewnego punktu. Ja też pracuję tak podczas sesji terapeutycznej różdżką obsydianową, która nie jest fizjoterapeutyczną różdżką, do żadnej takiej pracy manipulacyjnej, tylko do doświadczenia tego doświadczenia właśnie, jak to jest, kiedy dochodzi się do konkretnego punktu do Joni i tyle. I nic się nie robi. Po prostu nic się nie robi. Zapada cisza. Wiadomo, jak coś ciszą, bywa różnie, przychodzą różne myśli do głowy, czasami nas stresuje. I tak, to jest też w kontekście pracy z pieniądzem i z każdą rzeczą, której pragniemy, którą manifestujemy. Więc dochodzimy do tego punktu i tu jest już wszystko po stronie Joni. Czy ona się otworzy i zaciągnie do środka. I to doświadczenie zmienia wszystko w byciu kobietą. Ja jestem tego zdania, wszystkie kobiety, które były na sesji, są tego zdania. Tak, i też to, co mówisz, ja widzę, jak mocno przez te różne doświadczenia trudne, o których ty też mówiłaś, bo oczywiście można mieć swoje doświadczenia, swoje własne, ale też jest prawdą, że my jakby jesteśmy w kolektywie, ale również mamy te nasze traumy rodowe, tak, że może i ja nie byłam, nie wiem, nadużyta, ale gdzieś w mojej rodzinie jakaś kobieta była. Zresztą ja też zauważyłam, jak mocno na przykład w moim życiu mimo tego, że teoretycznie nikt mnie nie nadużył, ale ja dawałam się nadużywać, tak, że gdzieś tam to było tym motywem. I to oczywiście analogicznie miało miejsce również na takim polu stricte no, życiowym, pracowym. Takie właśnie gdzieś tam oddawanie się, takie chociażby pracy, czy jakimś wpływom czyimś. Nie? I jak mocno gdzieś tam to we mnie pracuje, że jednak to nadużycie było, mimo że jego nie było, powiedzmy, tak z zewnątrz gdzieś, tak? Ale to no, jakby i tak to było. I tak to było. A powiedz mi taką rzecz, bo też ja sobie jak obserwuję, tak jak mówiłam o tej męskości, tak, o tym działaniu jakby do zewnątrz, takim poruszaniu się,
Jest też jakby druga strona tego medalu, która jest też takim no, drugą skrajnością pod tytułem biernością, taką kobiecą biernością, tak, że Mhm. i jakbyś mogła też, no bo gdzieś to, o czym ty mówisz, jest w tym środku, tak, nie jest ani tą biernością, ani tym byciem aktywnym. I jak się do tego dochodzi? W sensie takim, no właśnie, gdzie go tutaj szukać, nie? Bo jak tak doświadczamy, no to bardzo często to są właśnie te dwie skrajności. A właśnie jakby co jest tym punktem takim środkowym? No, ja ci powiem to jakby z mojej perspektywy, jak ja używam tego, Mhm. nie? Bo pierwsze jak o tym mówisz, to ja od razu Revolution się we mnie budzi i cała ta postawa. I ja powiem, może nie typowo, ale powiem, no tak, leży ci pachnieć, nie? Mhm. I ja bym tu kropkę mogła postawić, naprawdę. I zostawić to po prostu do kontemplacji, medytacji dla każdej z kobiet na całe życie. Po prostu leż kochana i pachnie. Nie? Ale rozumiem, o co mnie pytasz i powiem, jak to wygląda w moim życiu, bo ja też lubię aktywność, lubię ruch, prowadzę biznes, mam trójkę dzieci w edukacji domowej, więc jakby no, mam rzeczy, które spinam, jakby muszę spinać, lubię spinać i tak dalej. I potrzeba do tej męskiej, czy jakiejś prowadzenia jakichś Mhm. zasad, reguł. Mm, To jak pytasz o ten punkt, to ja myślę sobie, że co jest punktem wyjścia u mnie, no to jest generalnie jakby moja potrzeba. Nie? Moja potrzeba, moja głęboka potrzeba i moje czucie, połączenie się ze swoim czuciem. Czyli wracamy tutaj do tej kobiecości, do tej energii kobiecej i do tego poznania siebie. I dlaczego też praca z Joni dla mnie jest tak ważna? Ona jest jakby symbolicznie wejściem głęboko, ale to dlatego, że jak my po prostu poznamy swoją głębię, to my już na powierzchni nie chcemy być, nie? Już Mhm. jakby to, co jest powierzchowne nam jest fajnie, wyjdę do kina, zrobię to, zrobię tamto, ale to nie Mhm. wystarcza, no my chcemy jeszcze głębiej, my chcemy jeszcze głębiej, no i do tego też nas męsko prowadzi, zaprasza, my zapraszamy. I jeszcze głębiej chcemy i to jest tak samo fizycznie, jak doświadczamy bycia z mężczyzną, bycia z partnerem, partnerką, czy po prostu w naszym życiu, czy w takiej głębokiej kontemplacji, poznawania siebie jeszcze bardziej. No, dla mnie też takim punktem, momentem jest poznanie siebie, takie dogłębne poznanie siebie w każdym możliwym aspekcie, więc ja też weszłam w ciało, ale też również z tego poziomu duchowego, poznanie siebie, czym, co dla mnie większe jest, czy to jest Bóg, czy to jest źródło, czy to jest wszechświat, czy to jest moja wyższa jaźń, czy to jest moje wyższe ja, czy to jest moje prowadzenie, czy to są żywioły, które mnie prowadzą. Czyli jestem ja, tutaj sobie człowiek, kobieta, mam swoje potrzeby, swoje zachcianki, zły dzień, mam miesiączkę, jestem przed miesiączką, jestem po miesiączce, jakby to wszystko jest, nie? Ale też coś większego jest, dlaczego ja tutaj jestem też. Dla mnie odpowiedzią jest Bóg i to nie jest łatwa odpowiedź, to jest moje połączenie z Bogiem, to jest ten głos, który ja słyszę w środku. I to jest ten moment, w którym ja sobie to równoważę. Że, no, tak wyobraź sobie, że ja po prostu kładę się, leżę i ja teraz będę leżeć i pachnieć. I jeśli ja jestem w połączeniu ze sobą i robię to, i po prostu słyszę bicie mojego serca, słyszę ten głos, słyszę moje pragnienia, no bo nie da się tego nie usłyszeć w pewnym momencie, kochanie, no to co ty lubisz robić? Lubię robić to, dobrze, ja teraz czuję, jak po prostu przemawia do mnie obraz, który mam namalować już od dłuższego czasu. Zawsze się tak wydarza, ja też już to znam u siebie, to już po prostu poznałam siebie na tyle, że mam do namalowania obraz, okej, no dobrze, no to już ze mną jest, ja wiem, że jeszcze dzisiaj muszę zawieźć dzieci na półkolonie, jeszcze muszę zrobić to, teraz mam czas na spotkanie z tobą, później trochę popracować, niania z najmłodszym synem jest do tej godziny, okej, ale po prostu cały czas słyszę i czuję, dobra, musisz załatwić tego stolarza, który ci zbuduje pod obrazem, nie? Mhm. Nie, no, maluję na dużych rozmiarach, więc musisz załatwić to. I to wróci do mnie jutro, jeśli tego nie zrobię, to wróci do mnie pojutrze. Więc to połączenie ze sobą, nie? Ze sobą fizycznie, co jest takim, bym powiedziała, też z takiego poziomu właśnie materialnego, ziemskiego, męskiego i te połączenie duchowe. I to jest ten miejsce, w którym się spotykam.
I tak, czasami jestem bardziej zmęczona, czasami mi się nie chce, coś tam sobie odpuszczę, tak zupełnie po ludzku. Ale de facto ja wiem, dokąd idę, nie? Ja wiem, co ja chcę Mhm. zrobić, ja wiem, ja siebie po prostu w tym prowadzę. Więc też zwróciłabym uwagę na ten czas, że my musimy jako kobiety bardzo potrzebujemy. Ja do tego też tak mówię o tym, że leż i pachnij, dlatego że ja jestem pewna, że ty przez większość swojego życia nie leżałaś, nie? Że Mhm. żadna z nas nie leżała, że żadna z nas musiała zrobić tyle rzeczy, miała tyle Tak. obowiązków, myślała, że Mhm. musi dorównać innym. Jakby no, Mhm. żyjemy w męskim świecie, Mhm. ustalonym przez te reguły sukcesu, osiągania różnych rzeczy, robienia różnych rzeczy, wymiany, jakby materializowania różnych rzeczy, więc my cały czas w tym jesteśmy. Ja jako mama po prostu, ja mam wrażenie, że w ogóle najbardziej męską rolą kobiecą jest bycie mamą. Bo to się cały czas daje, ja cały czas daję, cały czas daję, cały czas daję. Mam trójkę dzieci, Mhm. najstarsza ma 9, zaraz 10 lat, więc de facto dopiero teraz zaczynam, śmieję się, odcinać kupony, na zasadzie zrobią mi herbatę, tamto i jakieś śniadanko, lodówkę i tak dalej, jest cudownie. Ale tak to ja jestem mamą, więc ja cały czas daję, cały czas daję, cały czas daję, cały czas daję. I kiedyś przyjaciółka się mnie zapytała na jednego syna, mówię, jak? Przy drugim się mnie zapytała, mówię, przy trzecim to ja wymiękam. Jak ty dajesz radę? Ja mówię, każde dziecko nauczyło mnie dbania o siebie. Czy Mhm. podsumowując, ja powiem, czyli nic nie robienia. Mhm. Czyli tego Mhm. twórczego nic nie robienia, z którego wszystko się pojawia. No kobieta w ciąży jakby tworzy życie, nie? W łonie Tak. rośnie to życie, my je karmimy, my oddychamy, on oddycha naszym powietrzem. Ale tak naprawdę co potrzebujemy? Wtedy leżeć albo siedzieć, nie? Mhm. I Mhm. rosnąć. Tak, no to no ja też się tego uczę się tego właśnie wychodzenia z tych takich kompulsywnych nawyków działania, bo zauważam, że bardzo dużo z tych aktywności, one są jakimiś takimi bypassami, znaczy takim właśnie opuszczaniem mnie i to, co mówisz, to poznawanie siebie, to budowanie tego poczucia bezpieczeństwa w sobie, to też ten męski aspekt, tak? I jeżeli dokładnie, i też widzę jakby po swoim rozwoju, jak coraz więcej jest we mnie spokoju takiego, mimo że i tego właśnie i dzięki temu, że pozwalam sobie na ten spokój i na bycie przy sobie, tym daje rzeczom się wydarzać. Tak? Mhm. Bo gdzieś tam przez większość mojego życia właśnie ja byłam w tej męskiej energii, w tym działaniu, działaniu, działaniu i to mnie gdzieś wypalało przez to, nie? Że gdzieś tam nie umiałam odpuścić w odpowiednim momencie, nie? Że też to uczenie się tego działania i niedziałania, tego falowania, tego bycia na fali, tak? Że kiedy jest ten przypływ, kiedy jest ten odpływ, tak? Kiedy jest ten odpływ, to nie gonienie za tym, za tą wodą, tak? Tylko bicie w tym. I to jest, myślę, też fascynująca podróż właśnie w głąb. I to, co jeszcze powiedziałaś na temat tych zewnętrznych rzeczy, to one w ogóle przestają mieć wartość, tak? Bo dopóki my nie nadamy sobie wartości wewnętrznej, no to my dajemy tym rzeczom wartość i one nas określają niejako, tak? I bez tych rzeczy, bez tych artefaktów jestem, prawda, niewarta, Mówisz, nie? określają, a ja usłyszałam słowo ograniczają. Tak, tak, ale też, nie? Więc tutaj też to, nie? Że gdzieś tam, oczywiście one są fajne, tak? Że to, co mówisz, można sobie iść do kina, można sobie, nie wiem, kupić nową torebkę albo, nie wiem, jakieś nowe błyskotki albo nowy ciuszek, ale to nie jest już takie niezbędne, tak? To Nie jest jest taki celem samym dodatek, w sobie. prawda? To jest do nas dodatek, pięknie to powiedziałaś, do nas kobiet, tak. To nie jest niezbędne. No, to tak jak mówi Ria Soku odnośnie tego samochodu, którym tak pragniemy mieć, ten nowy samochód. I czym on dla nas jest, że jak już, no to usiądź sobie w tym nowym samochodzie, nie? I poczuj, jak tam będziesz się czuła, czy będzie wygodny fotel, nie wiem, co sobie tam powiesisz ładnego, jak będziesz się uśmiechać do ludzi za oknem. I chodzi o to samo poczucie, które mamy. A skąd jest to samo poczucie? Ze środka, z nas, z naszej głębi. Czym bardziej jesteśmy połączone ze sobą, w naszym centrum, w naszą joni, tym bardziej czujemy tę głębię.
I wtedy, czy ten samochód jest potrzebny? No dobra, tak, żeby się przenieść z jednego miejsca na drugie, ale de facto chodzi o po prostu to czucie, to samo czucie, które mamy. Tak, i to, co też właśnie Ria mówi, że i potem dzięki temu możemy przyciągnąć też to do Mhm. siebie, tak? Że dzięki temu, że ja już się tak czuję i nie potrzebuję de facto mieć tych rzeczy na zewnątrz, to otwieram się na to i to może przyjść do mnie. To jest, myślę, jakby to, co teraz powiedziałyśmy o tym samochodzie i jak pięknie to dodałaś, to jest, myślę, w ogóle kwintesencja, jeśli chodzi o manifestację z poziomu żeńskiej energii. Mhm. Mhm, mhm, Kładę się na kanapie, leżę i pachnę, jest mi dobrze, myślę sobie, czuję co i jak, i później połączenie z głosem i ja wiem, co robić, wiem, gdzie pójść, nie wiem, jeśli mam jakiś biznes, co zrobić, co zareklamować, co powiedzieć. mhm, I rzeczy mhm, się wydawają de facto same. I wtedy mhm, my się nie męczymy, pracując, mhm, mhm. szukając tej męskiej tej energii, co przysłowiowo, nie wiem, buduje dom, musi nosić cegłę, tylko po prostu przyciągamy i przyciągamy, nie męczymy się, jesteśmy w większym rozluźnieniu, jeszcze w większej otwartości. Cały czas to jest jakby dla mnie symbolicznie cały czas połączenie z ciałem. To tak jak nasze ciało otwiera się na przyjemność. W momencie, kiedy jest zrelaksowane, w momencie, kiedy czuje się bezpiecznie, jest zaopiekowane. Tak, tak. I to jest też piękne w tym, że to e, też oczywiście ten moment leżenia i pachnienia to jest to, ale to, co teraz powiedziałaś, to jest działanie, tylko zupełnie z innej przestrzeni, tak? To nie znaczy, że cały czas będę leżeć i pachnieć, ale to, co mówisz, skoro mam biznes, to gdzieś tam wiem, co zrobić, jakie kroki podjąć i e, robiąc to z innej energii, po Mhm. pierwsze, się nie męczymy, tak, bo to nas nie wysysa energetycznie, bo nie jest wbrew nas, bo też to, co do mnie teraz przyszło, to takie działanie z męskiej energii męczy nas i wypala dlatego, że my niejako musimy walczyć Mhm. robiąc to, nie? Bo to jest jakby pchanie lokomotywy, nie? Mhm. Mhm. Tak, tak. A tu lepiej wsiąść do tego pociągu i Tak, jechać w tak, odpowiednim kierunku. dokładnie, tak. No, Mhm. mhm, no. Bardzo, bardzo to gdzieś tam mocno mi zapracowało. Mhm. A To jest po jakbyś prostu mogła. przyjemne. Mhm, To jest po mhm, prostu przyjemne. Ta wizja, mhm, ja naprawdę rewolucyjnie wręcz uważam, że kobiety powinny, wiesz, strajkując, położyć się na kanapie, leżeć i pachnieć, bo, bo ten obszar życia był tak niezaopiekowany do tego czasu przez nas, że nawet jakbyśmy teraz to zrobiły na zasadzie ojej, za dużo, to, to i tak przyniesie pozytywny efekt, bo ta harmonia zacznie w końcu być w tej naszej energii męskiej i żeńskiej. mhm. To, co mówisz, ta Takie harmonia i. wyzwanie, nie? Przez Mhm, tydzień leżymy na kanapie albo przez miesiąc. aha, aha. O, super, ale ja jestem za takim strajkiem, naprawdę. To jest cudowny pomysł. Mhm. No. I to, co wspomniałaś, ta przyjemność, że z tego gdzieś tam otwieranie się na to, ja sama po sobie widzę, jak często nie dajemy sobie przyjemności, bo na przyjemność trzeba zasłużyć. Ja już nie pracuję z tym powiedzonkiem w ogóle, Mhm, ale tak, przypomniałaś mi o nim i aż czuję nieprzyjemny tak. drew. No, co to trzeba zrobić, by sobie na przyjemność zasłużyć, nie? Co Mhm, trzeba narobić, co trzeba przewalić, co trzeba naudawać, nie wiem, odstawić jakąś szopkę w ogóle, napracować się, nie? Jak? W mhm, ogóle nie, przyjemność to jest nasz naturalny stan z mhm, ciała. Tam przyjemności, zmysły, to mamy, żeby doświadczać. Ja pracując z traumą, blokadami w ciele, de facto jest to praca z tym, co oporuje, co jest trudne, co boli, ale ja nie pracuję z tego miejsca, że o, tutaj cię boli, tu biedna, nieszczęśliwa, czy przychodzi kobieta, ja po tym gwałcie, nadużyciu i w ogóle. Tak, zdarza się tak, że my po prostu w tym jesteśmy i to bardzo potrzebuję, żeby przepracować, ale moje do tego, co jest, to jest okej, jesteś w tym miejscu, ja byłam w tym miejscu, też tego doświadczyłam, ale to nas nie definiuje.
my robimy to po to, ten krok, to tak jak chcemy mieć czyste auto, jedziemy je umyć. To dobra, zrobimy to po to, żeby poszerzyć ten potencjał do przyjemności, a później możesz pracować dalej sama ze sobą, ze swoją przyjemnością. Jest wiele cudownych specjalistów, którzy pracują z obszarem przyjemności, de facto obszarem przyjemności, a ja swoją pracę widzę jako dawanie tej przestrzeni. To tak jak z cudami, cuda się wydarzają. Żeby się cuda wydarzały, trzeba po prostu oczyścić umysł. I się rzeczy wydarzają, cudownie. Tak, i coraz mniej przeszkadzać, żeby to się wydarzało. Tak, i ja też widzę, jak mocno no właśnie kobiety transformują przez ciało. Kobiety są takim transformatorem niejako tych wszystkich energii, emocji właśnie poprzez ciało, że my gdzieś tam często zapominamy o tym, będąc w męskim świecie, będąc cały czas w głowie, w analizie, w działaniu właśnie z tej innej energii, a tak naprawdę to, no to nasze ciało jest tą naszą świątynią, o którą dopiero w momencie, kiedy my zadbamy, to wtedy ten świat dookoła nas będzie wyglądał adekwatnie, tak? Że jakby spójrz dookoła siebie i możesz też widzieć, co jest w środku w związku z tym, nie? Czy jest dookoła ciebie bałagan, czy cały czas są jakieś wypadki, jakieś trudności, jakieś rzeczy, tak? Że gdzie jakby to jest to odzwierciedlenie nas, nie? Na zewnątrz, tego, co mamy w środku i na ile jesteśmy w stanie odwrócić się do siebie, wejść do środka i zadbać o to wnętrze i wtedy to zewnętrzne się układa. Samo nawet ja widzę po sobie, że bardziej mi się chce sprzątać na przykład niż te 10 lat temu, nie? Że jakby, no bo ta energia jest gdzieś, wiesz, i nie robię to z tego takiego, no Boże, bo jest bałagan, to muszę posprzątać, tylko w zrobieniu sobie przyjemności, tak? Że dla mnie przyjemność jest bycie w czystym, w poukładanym pokoju, tak? I robię to dla siebie, a nie dlatego, że bo muszę, bo ojej, bo ktoś tutaj, prawda, jeden z domowników, Będzie drugi, trzeci, teściowa. piąty, tak, bo albo przyjdzie ktoś, albo ktoś pobrudził, tak? Ktoś zostawił nieumyte szklanki, albo tam nieumyte okno, nie? Czy coś, nie? Że też gdzie ta nasza energia i uwaga idzie, to jest też bardzo ważne, nie? Że tutaj ta zmiana nawet nie w samym działaniu, tylko no właśnie w tym naszym podejściu do tego działania, tak? No bo to co mówisz, samochód jest brudny i jakby no fajnie byłoby go umyć i czy ja będę się teraz wściekać na to, że nie wiem, ptaki mi go obsrały, tak? Czy cokolwiek, nie? Czy muchy się poprzyklejały, bo jechałam, czy deszcz pokapał i są kropki. I właśnie czy na to się będę, czy na ten taki wewnętrzny wewnętrzną taką chęć, żeby po prostu było przyjemnie, żeby było czysto, żeby właśnie, żeby gdzieś tam otaczać się też pięknymi rzeczami, bo zobacz też ta nasza kobiecość, tak jak, nie wiem, czy ty też to zwróciłaś na to uwagę, że jest różnica, jak mieszka mężczyzna sam, a jak się do niego kobieta wprowadza. Mnie się to parę razy w życiu zdarzyło, że ja się do mężczyzny po prostu wprowadziłam i jak ta przestrzeń od razu tym, że ja tam byłam, się zmieniła, tak? Że jakby, że mężczyzna ma mieszkanie, a to kobieta robi dom. Tak, tak. To jest to piękno, które mamy w sobie przede wszystkim. Dlatego też mamy kobiece piękne ciała, piękne kobiece kształty. Dlatego, dokładnie dlatego, to jest to manifestacja na zewnątrz, bo jesteśmy piękne w środku. W ogóle to, co powiedziałaś o ciele, bardzo ważne według mnie, że też zwróciłaś na to uwagę, że święte, nie, że świątynia, że nasze ciało jest świątynią i ja też mam takie podejście do kobiecego ciała, że jest święte, że jest jak świątynia. I powiedziałaś o tej roli transformującej. Ja na to patrzę jak na alchemizację chociażby naszej krwi menstruacyjnej. Krew menstruacyjna to jest alchemizacja światła w materię.
tworzenie krwi. I to jest boski proces, to jest po prostu boski proces. Jesteśmy boginiami w tym momencie. I jak ważne jest to, że wtedy my kobiety w jakiś sposób czujemy potrzebę wycofania się, czy jakiejś słabości. To nie jest że jesteśmy gorsze, że mamy gorszy dzień, że musimy wziąć więcej tabletek przeciwbólowych, czy coś innego. Tylko to jest informacja z ciała, że ma teraz potężną robotę do zrobienia. I cały świat dookoła, mężczyźni, rodzina, wszyscy dookoła powinni wiedzieć, powinni się dowiadywać i wiedzieć, jak w tym momencie być z kobietą. My po prostu robimy robotę, tak samo jak jesteśmy w ciąży. No nikt nam nie każe wtedy, wiadomo, nawet mamy pierwszeństwo kolejki, różne rzeczy. My doświadczamy tego o wiele częściej i my robimy tą robotę grubą, tak samo jak wchodzimy gdzieś do przestrzeni. Jak wchodzimy do nowego domu, to wspomniałaś swojego partnera, to też to szczyszczamy energetycznie. Ja jak pracuję na sesjach, szczyszczam to energetycznie. Mam do tego swoje metody, swoje narzędzia, swoje techniki, jak to robię, jak oczyszczam się ale my wszystkie kobiety to robimy i robimy to przez brzuch. Po prostu. To jest nasze narzędzie do czyszczenia. I te wszystkie historie z brzuchem, kobiecymi różnymi rzeczami, to jest to, że my nie mamy świadomości, że my jesteśmy tym, ty to nazwałaś, że transformujemy, ja, że Tak, analizujemy, same dla siebie przepuszczamy tą energię, tylko że my nie wiedziałyśmy, nie zostałyśmy nauczone, że my to wchłoniemy jak gąbka i nie ma innej opcji. To w ogóle jest boskie, że my to robimy, bo my jesteśmy tutaj po to na ziemi. Więc to jest cudowne, że my to robimy. Płoniemy płomieniem, płoniemy. Nie wiemy, że to robimy. Nikt nam tego nie powiedział, nikt nas nie nauczył, bo przecież jesteśmy równe z chłopcami, mamy takie same możliwości, wszystko, więc ciała niby takie same, nie? Nie żyjemy, myślą, że jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy. Nasze ciała to fabryka alchemizująca po prostu wszystko. I łapiemy to wszystko do naszego brzucha, do brzucha, do brzucha, do brzucha, do brzucha i po prostu problemy z jajnikami, ze wszystkim, z macicą, wszystko. Dlatego, że my nie wiemy, że jeszcze trzeba to wypuścić. Po prostu. To nie jest trudne, nie? To pierwsze moje odkrycie, właśnie praca z oddechem do jonu. Jak my oddychamy wszystko i czyścimy. Kilka dni takiej pracy zmienia wszystko, sprawia, że brzuch się robi płaszczszy. No, płaszczka. Bardziej płaski. Bardziej płaski brzuch się robi, no to się przekłada na wszystko. To nie jest trudne, to nie jest wymagające, tylko że my o tym po prostu nie wiedziałyśmy, nie wiemy i do tej pory niewiele osób też o tym uczy. Poza różnymi tam szkołami wielkimi oddychania, pracy z oddechem, pracy z energią żeńską. No, a ja sobie życzę i mam takie marzenie, że to będzie wiedza dostępna dla wszystkich. Jesteśmy dziewczynkami, mamy zajęcia w szkole, uczymy się o tym, jak po prostu oddychać przez nasze ciało, jak oddychać przez nasz brzuch. Tak, i to, co mówisz, ta edukacja też, prawda, takiej higieny duchowej, nawet bym powiedziała, że to jest taka higiena cielesna wręcz, prawda, że to jest... Tak, znaczy higiena energetyczna poprzez ciało. Tak, To tak jak ja tak, powiedziałam tak. te lata temu, że ja w ogóle nie transformuję przez ciało, bez znajomości tego, a już wiele lat pracowałam z energią, że przecież przez moje ciało energia też idzie, nie? Jak było traktowane jako oddzielną maszynerię, bo czułam się na równi z mężczyznami, nie? Na równi w takim sensie, że jestem taka sama, może nie na równi, bo my jesteśmy na równi, tylko każdy w swoim, ale że taka sama, no nie taka sama, zupełnie inaczej energetycznie nasze ciała działają niż mężczyzn. Co chciałam powiedzieć? No, może za chwilę. No, ale to też to, co mówisz, że nie transformowałaś przez ciało i tak transformowałaś, bo jesteś kobietą, tak? Że to nie jest kwestia tego, że to nie, że sobie powiemy, że tak nie robimy i to się nie dzieje. To się po prostu wydarza, bo jesteśmy kobietą, nie? No to tak jak nie wiem, można by powiedzieć, że no nie wiem, nie mam okresu, ale i tak on gdzieś tam, znaczy wiadomo, że można gdzieś tam go Ale jakby ta cała stopować. ovulacja, gospodarka Tak. hormonalna pracuje To tak się po samo. prostu dzieje, tak. Tak. No. Tak. Mhm. I to teraz mi przyszło to takie, no właśnie, przestawanie, że to nie chodzi o to, żeby kolejne rzeczy robić, tylko przestać robić rzeczy, te, które przeszkadzają, te, które gdzieś tam nas oddzielają od bycia sobą, od tej naszej wewnętrznej mądrości. Że, i oczywiście, no tak jak nie wiem, czy ty masz też takie codzienne praktyki powrotu do siebie,
Ja mam taką swoją właśnie samoczułość przez Mhm. automasaż piersi, przez medytację, przez właśnie praktyki oddechowe. Mhm. I, no i widzę, jak mnie to po prostu codziennie rano gdzieś tam centruje od razu, tak? Że Mhm. ja z inną energią wchodzę w dzień, że to jest właśnie ten moment, gdzie ja nie biegnę, że daję sobie, nie wiem, przestrzeń godziny czy tyle, ile mam czasu. E, I ja nie myślę, właśnie nawet jeżeli mi się myśli myślą, to się w tym wszystkim dyscyplinuję i wracam do Mhm. siebie, wracam do oddechu, wracam do poczucia tego mojego ciała, tak? Wracam do tych wszystkich emocji, które się gdzieś pojawiają, tak? Bo też ta praca z ciałem, w kobiecym szczególnie, ona bardzo dużo emocji wyzwala i to jest też piękne. I to też dla mnie to było takie mocne i transformujące. Przestanie utożsamiania się z emocjami. Że to, że nie wiem, czuję smutek, to nie Mhm. znaczy, że to jest źle, albo to, że czuję złość, to nie znaczy, że to jest źle. To po prostu jest w tym momencie i właśnie wracać do tego momentu, tego, aha, jestem w tym, okej, jestem, pozwalam sobie na to, ale też się w tym nie zatracam, nie tworzę na tym historii. Taka rzecz mi przychodzi do głowy, jak o tym rozmawiamy i też o tej energii żeńskiej, mojej pracy i nie zawsze też tak było, chociaż ja zawsze byłam mocno połączona z tą energią żeńską i jakby nawet jak nie myślałam o tym świadomie, nie pracowałam, to zawsze byłam mocno w tej energii żeńskiej. Ale miałam taki moment, że całkowicie chciałam ją wyprzeć, nie? Mm, Wyprzeć i jak to zrobiłam? Nie wymyśliłam sobie tego na tamten moment, teraz po prostu to widzę z perspektywy czasu i mogę nazwać. Po prostu odcięłam się od uczuć. Czyli przestałam chcieć być kobietą, czyli stwierdziłam, że przestanę czuć. Czyli zamknęłam się, jakbym się zamknęła w pancerzu, wiesz, jakiejś takiej kuli, że nie przychodzą że już nie korzystam z ciała jako narzędzia do alchemizacji, czyli nic już do mnie nie przychodzi znikąd, ja w ogóle nic nie czuję, nic mnie nie rusza w ogóle, no, ale po co, ale dlaczego? I to mi jest dobrze, nie? W ogóle. Mhm, E, no i trochę czasu to trwało. No ale wypaliłam się kompletnie, byłam po prostu pusta, w ogóle smutna, w ogóle, to nawet nie smutek, bo ja nawet nie czułam smutku, tylko bardziej mhm, taka po prostu beznadzieja, takie życie bez celu, takie wszystko straciło po prostu smak, nie? Tak jakby jeść jedzenie, które nie ma smaku. No to po co? mhm, Co żyć, nie? Podobne doświadczenia mają ludzie, jak wchodzą w depresję. mhm, Możliwe, że to był jakiś taki początkowy stan mhm, depresji, ale ja stwierdziłam, że to tak się nie da żyć w ogóle, ale jak? I nic nie czuć, już mnie nic nie cieszy, ale tak samo, no dobra, nie smuci mnie, ale tak samo mnie nie cieszy. E, I świadomie zaczęłam przywracać sobie czucie emocji. mhm. I jak to zrobiłaś? Jak to właśnie, czy to były jakieś... Głównie, że ja po prostu wracałam do historii dzieciństwa, do bycia nastolatką. Kiedy pamiętałam, że bardzo czułam, Mhm, byłam bardzo czującą, tak zwaną tą nadwrażliwą, przewrażliwioną, płaczącą w ogóle, jak ty będziesz żyła po prostu z takimi emocjami i ze wszystkim. No pewnie to się dołożyło do tego, że ja to chciałam wyłączyć u siebie, wyłączyłam. Y, To, co mi się najbardziej sprawdziło, ja po prostu wracałam do tego, jak byłam dzieckiem, do różnych sytuacji, przypominałam sobie, tak jakby po kawałeczku zaczęłam odzyskiwać to czucie. mhm, mhm, Jakby powrót do wewnętrznego dziecka, praca z mhm, wewnętrznym dzieckiem, z wewnętrzną nastolatką, co ją bawiło, co ją tam, gdzieś ten bunt, te różne emocje, no bo tutaj też było tego dużo, tego jakiegoś gniewu, złości. Ja byłam no, zawsze rewolucjonistką, ze wszystkim chciałam walczyć i mhm, no. Więc też jakby w pewnym momencie wszędzie dostawałam sygnały, że to za dużo, za dużo, że się uspokoić, no co. No ja się tak z tych wszystkich stron uspokajałam. I de facto wyłączyłam sobie czucie, czyli wyłączyłam sobie kobiecość. mhm, mhm, I tak, to przełożyło się na to, że wyłączyłam sobie finanse. Mhm. mhm, mhm, Jedna z takich metod, których jak pracuję z energią pieniądza, to jest praca poprzez zmysły, ucieleśnianie pieniądza poprzez zmysły. Więc ja uważam, że nie da się oddzielić po prostu, jeśli jest się kobietą, zarabiania i czuciem. mhm, Na mhm. pewnym poziomie, jakby chcąc wejść na jakąś skalę. Mhm.
Tak, i takie otwieranie się też na przyjmowanie, ja widzę tutaj mocno. To jest Że gdzieś otwieranie w się na moim doświadczeniu to było takim case'em, nie? Że Mhm. gdzieś tam, prawda, no niby chciałam, ale i brałam, jakby próbowałam brać też z tej energii takiej męskiej, ale nie otwierałam się na przyjmowanie, więc tutaj była ta blokada, nie? Więc tutaj to gdzieś też widzę, jak mocno mm, potrzeba tej zmiany, tej transformacji w takim no właśnie podejściu, czy właśnie, no bo z jakiegoś powodu i to, co mówisz, dla mnie też praca z wewnętrznym dzieckiem, to w ogóle to był game changer. W sensie Mhm. cały czas jest, tak? Bo gdzieś to cały czas wiadomo, jakby na bieżąco też rzeczy przychodzą i jest to wspaniała dla mnie metoda, no co tu dużo mówić, takiej integracji tych kawałków gdzieś tam po, porozrzucanych, Dla mnie to jest poucacanych. skarbnica. Dla mnie to jest skarbnica. Powrót do Mhm. dzieciństwa, do mojej dziewczynki wewnętrznej, do jej świata, emocji, fantazji, marzeń. To Mhm. tak jak praca z ciałem. Z jednej strony wchodzimy w to jakby jak blokady, w trudności, to dzieciństwo, które było takie, siakie i owakie, ale de facto jest to o tym, żeby się poszerzać jeszcze bardziej. I że Mhm. tak jak w tym dzieciństwie po prostu tam się skarby wykopuje, no po prostu skarby. Jak ja zaczęłam patrzeć na siebie, jak ja byłam 6, 7, 8-latką, myślę sobie, no bo ona po prostu cudeńko, no, cudy dziewczynka. I ja to aplikuję teraz, jakby Mhm. przyjmuję Mhm. całą sobą, jakby świadomość tego, że ciało już mam inne, jestem zupełnie kim innym, ale czerpię z tego tak jak z mądrości przodków, czerpię z tego jak z mądrości babki, matki, prababki. No. Mhm. Mhm. Tak, tak. I to jest absolutnie no, wspaniałe, że też mamy takie możliwości. No Mhm. tylko trzeba chcieć i właśnie otwierać się na tę naszą wewnętrzną mądrość, bo to, co mówisz, ta kreatywność, ta nasza fantazja, która właśnie przez Mhm. te lata została gdzieś tam ociosana, no bo my musimy być tacy, jacyś, prawda, że też te nasze, to indywidualne przejawienie się, tak, żeby ten powrót do tej swojej unikatowości, Mhm. po tych latach, To prawda, jest wkładania się w pudełka i tak dalej. Zobacz, to wszystko to, co mówisz, to są jakości dziecka. My patrzymy na Mhm. dziecko i nie widzimy, jakie jest wyjątkowe, bo no nic tu nie podlega dyskusji w większości wypadków, nie? Patrzymy na Mhm. dzieci i widzimy, jakie są wyjątkowe, jakie są wspaniałe, jakie mają niepodważalne prawo, żeby tutaj być, żeby je dobrze traktować, no z miłością, dawać im, dawać im. Po prostu dzieci są od tego, żeby im dawać, a one, żeby brały. Mhm. Więc Mhm. łączenie się z tą wewnętrzną dziewczynką to jest cudowne doświadczenie. Mhm. Mhm. Tak. No dobrze, bardzo Ci dziękuję za tę Mhm. rozmowę naszą. Ja E, chętnie dodam jeszcze jedną rzecz, wiesz, bo też jak no, jesteśmy w tej powiedz. wewnętrznej dziewczynce i tej tożsamości, określaniu siebie, to też jakby łączy mi się to z pracą z kobietami z obszaru joni. Jakby doświadczenie pracy z joni, ja bardzo często widzę, że to jest tak, fizycznie nie jesteśmy w stanie w przyszłości zmienić z poziomu ciała, jak było jakieś doświadczenie, możemy uwolnić, możemy zregenerować, dać przyjemność, rozluźnić i to po prostu wprowadza nowe, ale widzę z pracy z kobietami, że energetycznie można to zmienić. I ja to widzę na takim poziomie, że kobiety, co się zdarzyło nieraz po pracy z Joni, wiesz co, poczuły się jak takie dziewice energetyczne, nie? Czyli jakby to, co było do tej pory, ten ślad tego dotyku, przez to, że tworzą się nowe połączenia w mózgu, wróciły do tego stanu jakby przedokreślania się jako seksualność, bycia widzianą jako seksualną, jako obiekt seksualny, to, co nas zaczęło utożsamiać z bycia kobietą, czyli seksualną istotą, ten moment powrotu do tej niewinności, kiedy nie ma jeszcze seksualności, a jest sensualność, czyli doświadczanie poprzez zmysły. I myślę, że to jest piękne, jak my możemy wrócić do tego momentu i stąd zdecydować, bo jesteśmy już dorosłe, zdecydować, jaką my chcemy mieć tożsamość w tym momencie, w jakim kierunku my chcemy pójść, jakie my chcemy być. Mamy taką czystą kartę, ja to tak widzę.
Tak, to jest przecudowne. Ja w swojej pracy też powracam właśnie do tej niewinności, Mhm. do to, co powiedziałaś, sensualności, do tego takiego, no właśnie, przejawiania też swojej cielesności, taką, jaka ona jest, bez takiego podtekstu, tak? No bo zobacz, jak my, bo my, jakie mamy silne wzorce takie społeczne, tak? Że nie wiem, chodzenie bez stanika, czy nie wiem, jakiś bardziej taniec z dotykaniem się chociażby, tak? Że na ile Ciebie. to mamy, tak, czy w ogóle dotykanie siebie, i że to jest tak mocno stygmatyzowane i w ogóle ciało kobiece, tak? Że kobieta jest, że tak powiem, ona jest, ponieważ jest kobietą, to ona już jest grzeszna, nie? Bo ona już ma ciało, ona już samo tym, Są że ona takie ma te teorie bardzo piersi, że coś tam jej wystaje, albo i nie, albo ma długie, ładne włosy, albo miękkie ciało, to ona już jest, wiesz, dla mnie też na przykład no takim dużym szokiem było to, jak gdzieś tam szukałam, em, bo ja właśnie promuję automasaż piersi i ile jest w tym od razu takich skojarzeń, tak, o seksualności. I szukałam kiedyś grafiki do posta, tak, żeby gdzieś tam napisać o tym. To piersi kobiece występowały tylko w 3 kontekstach. Albo matka karmiąca, tak, no bo to jest, albo seksualne, tak, gdzieś tam przedstawienie, albo nowotwór. Tak Nie ma, myślałam, albo tak, kobiety, jakby kobiece piersi nie występują w żadnym innym kontekście. smutne, śmieję się, ale to jest smutne i No, przykre, jakby od tego jesteśmy, żeby to po prostu żeby tutaj, tak, normalizować. Tak tak, samo jest praca z całym kobiecym ciałem. tak, Jako świętością, tak, ale że to jest normalne, że to jest świętość, że to jest świątynia, normalizowanie tego. tak, tak, Mhm. tak, no. No dobrze. Dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą rozmowę. I mam nadzieję, że do zobaczenia Ja Ci na dziękuję. żywo Tak. niedługo Aha. znowu. Dziękuję Ci, bo po prostu czuję, że wychodzę w dużym poczuciu takiego właśnie, takiej szerokości, poszerzenia, przyjemności, poczucia Mhm. lekkości i dużej satysfakcji. Super. I tego życzymy wszystkim kobietom każdego dnia, Mm. żeby właśnie w takim były, w takim, jakim my To teraz jest to jesteśmy. naturalny stan, nic tylko leżeć i pachnieć, pamiętajcie dziewczyny. Tak, dokładnie. Dzięki. Dzięki. Cudowności. Zapraszam do komentarzy, lajkowania i subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę.